prowadzę, to dopiero mi z gabarytem, nie? Ale piękny zestaw. Tam ktoś tutaj kombinuje. Zaraz nagramy, jak ktoś na ładunek przewala. W razie czego będzie dowód. Pasowałoby raczej wieść i pomóc. Ale już jest prawie. A zresztą kogoś tam mam do pomocy. No niestety tak to jest, że na prawo lustro nie jest cofać łatwo, a szczególnie w nocy. Show. Oto i jest mój zestaw. Patrzę, co tam za kable leżą, a to moje światełka służące mi za przedłużacz. Oto i jesteśmy. Cześć, witam was tak w ogóle. Właśnie dojechałam do pracy. Znaczy do pracy dojechałam do swojego auta. Ale te alkohole, one naprawdę nie są do pracy. One są dla mojej siostry. U niej w domu się jest tradycja specjalna, picia szampana. Takie urozmaicenie, wiecie, te z Niemiec, niedostępne w Polsce. Piję wodę. Tak. Taki tam europejski parking przeciętny. I mój ładuneczek na dzisiejszą noc. ...37 ton i proszę Państwa 5 metrów szerokości. Tak sobie tego oblecę wstępnie.
latarkę. Żebyście też widzieli lepiej, co to jest. Zresztą widzieliście pewnie w ostatnim odcinku. Tak tylko sprawdzę, czy mi nic nie zginęło. Taki problem z tym ładunkiem jest, że niestety, ale to się oderwało. No dobra. Mam swoją tą piękną bluzę orlenowską od Kubicy, która mi się bardzo podoba. Wam też się bardzo podoba, po zdjęciu widać. A zostawiłam w busie oczywiście. Ona jest raczej taka przejściowa. Prawie, że się zrobi ciemno. Zimno. Dobra, grzejemy autko. Oj. No. Teraz trzeba znaleźć miejsce dla tych kurczę butelek szampana, tak będę z nimi jeździć przez tydzień. Gdzie je włożyć teraz, żeby mi się nie walały. To kable. Bo ja żyję w wielu miejscach, nie mam jednego stałego domu. I zauważyłam właśnie, że jak przynoszę cały czas kabel noszę cały czas ze sobą do telefonu, to się pół roku maksymalnie wytrzymują. A w każdej miejscówce mam inny ten kabel, który jest na miejscu, to wtedy nieskończenie długo się nie psuje, więc po prostu mam różne kable do moich telefonów. Znowu będę mieć na długi czas. Tak, kolejna rzecz, którą muszę zrobić, to jest wbić sobie trasę według zezwolenia. Tak, to oczywiście w świecie go jeździ się według zezwoleń i trasy wytyczone. Dobra, wbijamy teraz zezwolenie, sprawdzę. Ogólnie jest paliwa tak tyle, że powinno mi starczyć, ale muszę sobie sprawdzić, bo nie wbijamy jeszcze trasy w nawigacji według zezwolenia. Więc tak. Dobra, zamian zezwolenia nie mam. 27, wbijamy na jedynkę. Tak. Tak. Zu bringen ersten zjazd. No dobrze, teraz akurat tak nawigacja. Tak nawigacja wymyśliła, akurat tak jedziemy. Jest zgodne ze zezwoleniem. Tak wygląda moja trasa. Do portu do Bremen 234 km. I teraz wiecie, chodzi o to, czy tankować, czy nie. 234 km, kurde. Niby zapas paliwa mam, ale sama nie wiem. Nie wiem, to podejmij decyzję.
Zobaczę, ile mi spaliło. Jest, tam jest. Niby powinna mieć więcej paliwa, bo mi pokazuje, że spaliłam 373. No to bym miała nawet 227. A tobie ile spalił? Nie wiem, bo nie zerowałem licznika. Wiecie, jak to jest? Powinnam dojechać. Wiecie, jak to z paliwem jest. Jeszcze nigdy w życiu nie brakło mi paliwa. Ani w osobówce, ani tym bardziej w ciężarówce. Zawsze wolę mieć zapas, ale kurczę... To jest też tak, że jak mam taki ciężki ładunek, to strasznie nie lubię się odpinać. A oczywiście z tym nigdzie nie zajadę zatankować w nocy. Dobra, teraz coś. tam jak był ten real, tylko że zawsze możesz się odpiąć, filmik chcę nagrać. My pojechaliśmy w prawo, ale Kurde, ale mi się nie chce. to był nie. Na Reala tam. Trzeci, zaraz drugi. Godzina była... 10:30. Ten chyba stał dupą w tą stronę, to on musiał się wjebać pod ten zakaz. Ile ja zawsze muszę przechodzić stresu, jeżeli chodzi o kartę kierowcy, że jedzie zimą. A zapewne mam ją w kieszeni, bo w kurtce. Zawsze jak zjeżdżam na bazę, szczytuję. A ja tu nie ma. Źle żyję. O, tutaj jest. W tej kieszeni. Patrz na tej. Ale się przestraszyłam. Muszę wytłumaczyć właśnie, bo w Europie no nie da się, już pokażę wam, nie da się jeździć bez karty do tachografu. Ciężki ten aparat, dobra. Są 30 i manualny. Więc to jest tak. No byłam w pracy dzisiaj, załóżmy o 12:00, czyli mamy pauzę do 12:00. Przechodzimy na młotki. Tutaj. Robimy do 17:58, żeby były prawie 6 godzin. Oj, dobra. I zrobimy pauzę od tej pory. Ten czas, który napisałam w tachografie, to po prostu jest czas, który poświęciłam na dojazd tutaj do auta, czyli ten czas, który byłam w busie firmowym. No i tak to dzisiaj było. Powiem wam, że dzisiaj ciężka była ta droga do tego,
tutaj do Magdeburga. W ogóle dzisiaj był taki kiepski dzień, jak jeżeli śledzicie mnie na Facebooku czy na Instagramie, do czego Was zachęcam, jeżeli nie śledzicie mnie. To właśnie widzieliście pewnie mój dzisiejszy post, w którym pisałam o tym, że dzisiaj jest właśnie taki kiepski dzień do jazdy. Raz na jakiś czas jest tak właśnie, że ludzie po prostu są, no głupieją i robią naprawdę głupie rzeczy i nie zauważają innych na drodze. I właśnie dzisiaj był taki dzień. Mi od rana ktoś tam zajechał drogę, hamowałam na ostro, bo mi się załączyły. Później z chłopakami jechaliśmy busem, tak samo. Awaryjne hamowanie. I później zajechaliśmy do restauracji na obiad przed granicą i tam kurde wypadek śmiertelny. Wiecie, ja mam takie szczęście, że ja do tej pory raczej tak mało widziałam bardzo bliska takich zdarzeń śmiertelnych na drodze i to takie było bardzo przykre i smutne, bo z jednej strony w ogóle sytuacja teoretycznie nie do zdarzenia, nie? Która się nie powinna zdarzyć, bo jeżeli jest parking i w tym samym rogu parkingu ciężarówka była troszeczkę złamana, no i po lewej stronie od strony kierowcy widać było zderzak, bo w ogóle kawał plastiku z tej skani był wywalony ileś tam metrów dalej i tam właśnie leżał człowiek częściowo rozjechany przy tej skani, zwłoki przykryte tym workiem, jak wychodziliśmy z restauracji, akurat przyjechała karawana i tak dalej, zbierali tego człowieka, chłopaki mówili, że był zmasakrowany. W każdym razie, no widzicie, teoretycznie takie coś się nie powinno zdarzyć. Ile kierowca mógł mieć w kącie ostrym jaką prędkość? 10 na godzinę? 20 na godzinę? Był przy krawężniku z jednej i z drugiej strony. Też nie cofał, więc ja nie wiem jakim cudem człowiek mógł czy on w człowieka mógł uderzyć z taką prędkością, żeby aż zderzak odpadł. No ale widzicie, zdarzyło się, nie? No i to jest tak, tragedia dla ofiary, dla jej rodziny, no i tragedia dla kierowcy, bo kurczę, nie daj Boże, żeby gdzieś tam, wiecie, początek tygodnia, więc pewnie nie, ale to jest taka ogólnie dygresja na temat transportu, jak to u nas w Polsce, no jednak często pewnie jeszcze się zdarza, że kierowcy jeżdżą na magnesach czy na lewych kartach i kurczę. I może jakoś ten człowiek sam nawet skoczył pod tą ciężarówkę, albo nie wiem. Ciężka sytuacja do wyjaśnienia. No i kierowca będzie mieć przejebane, no. Jakby nie było, to i tak będzie mieć przewalone. Oj, widzicie, i taki jest to dzisiejszy dojazd. Tak na drodze dzisiaj co chwilkę ktoś gdzieś jakoś dziwne rzeczy robił. Tak czasami na drodze jest i jak się zauważa właśnie to, że to jest ten dzień, to trzeba naprawdę bardzo mocno uważać. A dojechaliśmy szczęśliwie. Jak to ktoś z Was po angielsku napisał w komentarzu pod postem właśnie albo na Instagramie, albo na Facebooku, że gdy jego ojciec go uczył jeździć, to mu powiedział, że zakładaj, że wszyscy ludzie wokół ciebie na drodze, i piesi, i kierowcy, to są idioci. I wtedy będzie wszystko dobrze. Wiecie, chodzi o to, żeby po prostu zakładać, że inni ludzie popełnią błąd i przewidywać te błędy. Jeżeli zachowuje się taką ekstra ostrożność, to rzeczywiście to nie jest głupie. Co prawda to jest takie obrażające z jednej strony właśnie zakładać, że wszyscy są idiotami, ale właśnie to chodzi o to, żeby przewidywać zachowanie ludzi na drodze. No bo nie da się ukryć, niektórzy niestety są idiotami za kierownicą, ale z tym nic nie zrobimy. Trzeba się starać, żebyśmy sami nie byli tymi idiotami właśnie na drodze. Dobra, zostało mi lusterka umyć. I jechać trasę, nie? Śmieją się wszyscy z mojej spineczki czerwonej, ale wiecie co, o to chodzi, że ta spineczka jest dobra, bo jak sobie zapnę włosy, to mi się trzymają w miarę. A tak do jazdy nie lubię, jak mi włosy lecą na twarz. Lubię mieć odsłonięte, więc dalej mam czerwoną spineczkę. Dobra, auto już odpalam. Niech się trochę zagrzeje, nie? Silnik. Pod takie tony to autko, silnik, olej. Musi się troszeczkę podgrzać, Jezu.
Co, będziemy się powoli wyciągać? Land. Hörer? Langsam weiterfahren, ja? Okay, Wunder kann zurückkommen. Ich habe hinten frei. No dawaj, Krzysiek, do tyłu, jak potrzebujesz. Okay, kannst zurückgehen, Wunder. A ja, to jest kein problem. Krzysiek, masz spoko. Wszystko ci idzie spokojnie. So, rechts ist okay, Wunder? Links auch okay. Land, 2 Spuren. Okay, Wunder, du kannst aber auch zweite, ich bin Mittag. Mamy dwa. Tutaj mamy pilotów z przodu, pilot BF4 zamiast policji. No i z tyłu też mamy 2 pilotów. Także spoko. To, czy jedzie z nami policja, a czy piloci BF4, to zależy od tego, co jest napisane w zezwoleniu. Czasami jest tak, czasami tak. Aczkolwiek no, niby dąży się do tego, żeby dlatego piloci już pilotowali gabaryty. No muszę wam powiedzieć, że jeździłam się tutaj do Bremerhaven, miałam mówić do Bremerhaven, też się jeździłam, ale do Bremen. To właśnie tutaj miałam swoje pierwsze trasy w ogóle w życiu. Na ciężarówce. I to jeszcze nocne. Znaczy w sumie to było dobre, że nocne, bo był mniejszy ruch. Jak w nocy wyjeżdżałam, przynajmniej trochę mniej stresu było.
Ale jak przyjeżdżałam rano z ładunkiem, no to było już jednak dużo stresu. Vielleicht eine breite Stelle, dass du mich da mal links vorbeilassen könntest. Wir sind da oben in Kurve etwas breit, da müssen wir bitte wegfahren, dass PM4 vorbei kann. Noch weiter noch rechts. Der Rechtskurve gleich Bescheid. So, hier oben kannst du jetzt mal ein bisschen rechts fahren, dass das hier vorbeikommt. Poszedł kolejny pilot do przodu, wciąż z tyłu mamy. Mamy dwie BF4 i właśnie ten jeden, który pilotował nasz konwój. Pachnie już kawa. Tutaj zawsze pachnie kawa. Tutaj jest bodajże wypalarnia kawy Jakobs. Tak przepięknie pachnie tutaj. Z tym mi się kojarzy właśnie Bremen. Z wielką ilością stresu. Pierwsze trasy, gdzie jeździłam, miałam nawigację dla osobówek, która się wieszała. O Jezu. Nie potrafiłam jeździć, nie potrafiłam cofać. Raz z Niemiec swoje pierwsze podcofanie pod rampę miałam ciasną na malutkim placu i 40 minut cofałam. A jak już mi się udało, że była naczepa przy rampie, tylko po prostu trochę po skosie, nie idealnie, to Niemiec powiedział, że nie, to ma być równo i od nowa. No i też kawa. Tak mi się kojarzy. No i ze zwiedzaniem, bo tutaj pierwszy raz właśnie zaczęłam zwiedzać. Poszłam sobie do centrum. No i jesteśmy. Teraz trzeba jechać się zameldować, bo moja karta już wygasła. Werden noch nicht abhauen, ne? Musst du noch in die Telefonnummer gehen. Zmeldujemy się i wjeżdżamy tam do portu, nie? No, wjedziemy do portu. Chyba, że nas nie wpuszczą, to wtedy tu zostaniemy.
Tutaj dowód trzeba było, nie? Bo to, ta karta już była warta za tylko pół roku, co się kiedyś wyrabiało. Tak, dowód trzeba. Jest dowodzik. Dawaj mi nie mieć. No i tu kończymy podróż z kamerą. W portach nie wolno filmować. Patrzcie, jak dojechałam na styk. 46 litrów, 45 litrów na rezerwę już dojechałam. No ale w sumie to mam tak naprawdę więcej, bo popatrzcie, mam spalone z użytem 483 litry, a przecież mam kotły razem na 613 litrów, także spokojnie jeszcze jest. Jak się rozładuje, to będzie mi palił tam plus minus, no nie więcej niż 35 litrów, więc spokojnie dojadę do jakiegoś autohofa, się zatankuję. Także luz. Z benzyny ryzyko, nie lubię tak jeździć na styk, no ale gabaryty nigdy nie jeżdżą objazdami. Teraz ogłaszam pauzę 9-godzinną. Rano załadunek i dzień wolny. Tylko rozładunek rano, a właśnie załadunek jest dopiero następnego dnia, więc spoko. Także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem.